Cześć, witam Was. Dzisiaj postanowiłem na tapetę wziąć ministra Zero. Jak wiecie, była regulaminowa komisja do zdjęcia mu immunitetu i powiem Wam tak. Ale powiem Wam, moi drodzy, że tutaj chyba nie ma z czego się śmiać. Bo jak doskonale wiecie, do niedawna śmiertelnie chory nasz minister Zero po usłyszeniu diagnozy, jak chyba pamiętacie, schudł 8 kg, kolejnych 12 kg po rozległej operacji usunięcia części okrężnicy, żołądka. Zbudowano mu nowy układ, żołądek zawieszono na płucu, płuco na kręgosłupie, kręgosłup na łopatce. 1,5 tygodnia temu poszerzono mu przełyk, wejście do żołądka, będącego cały czas na prawym płucu. Chemia, radioterapia, tyle człowiek w tak krótkim czasie przeszedł i powiem Wam nic. Kompletnie nic. Na jego twarzy ta choroba, ten stres nie pozostały. Twardziel, prawdziwy Feniks, bo odrodził się niczym Feniks z popiołu. I mówcie co chcecie, ale uważam, że drwienie z choroby Ziobry to skandal. Naprawdę. Trzeba współczuć osobie, która ma żołądek przyszyty do płuca, jajniki do uszu, macicę do dupy i za chwilę w więzieniu może zajść w ciąży. Po prostu nie można. Tak nie można się z człowieka śmiać. W ten sposób ja wobec tego wyjaśnię, bo próbuję zmierzać do jakiejś logicznej konsekwencji zdarzeń. Dostaliśmy odpowiedzi, dlaczego... Daje pan pisemną zgodę na odwołanie. Ja pytam pana o Zbigniewa Ziobro, dlaczego... Proszę dać spokój z prezydentem. Rozmawiamy, dlaczego się Zbigniew Ziobro wybiera sobie miejsca, w których ma składać zeznania, bo... No niestety, ale pana zmartwię, bo sprawia to wrażenie, że tam, gdzie mu jest wygodnie, to używa argumentu stanu zdrowia i jest zdrów jak ryba. W prokuraturze w Sieradzu, gdzie ma statut pokrzywdzonego, a tam, gdzie mu jest niewygodnie się postawić, to nagle doznaje zapaści. Moi drodzy, tu na tej fotografii macie dwa tchórze. Jeden, ten sympatyczne zwierzątko, to jest tchórz zwyczajny i wbrew nazwie jest niemal szaleńczo odważny. Drugi tchórz, ten człowiekokształtny tchórz, Ziobro, to tchórz pospolity, powszechnie znany miękiszon. Zwróćcie uwagę na cudowne ozdrowienia Ziobry, kiedy mu to oczywiście pasowało. Ziobro zdrowy, w dobrej formie, gdy wzywa go komisja lub prokuratura, jest ciężko chory. W towarzystwie byłych funkcjonariuszy Ministerstwa Sprawiedliwości kłamliwie nazywa premiera Donalda Tuska przestępcą. Twierdzi, że premier Tusk i minister Bodnar, działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, usunęli ze stanowiska prokuratora krajowego Barskiego. Jest na tyle zdrowy, żeby grozić Tuskowi i Bodnarowi. Mało tego. Jeśli chodzi o Barskiego, to oczywiście jest to dobry kolega Ziobry, który bezprawnie został mianowany prokuratorem krajowym, a zmiany w ustawie o prokuraturze krajowej autorstwa PiS, oczywiście, gdzie Barski uzyskał większą władzę od prokuratora generalnego, są niezgodne z konstytucją. Ziobro, robiąc chucpy polityczne, liczy na uniknięcie odpowiedzialności karnej za kradzież publicznych pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. No ale tak się nie stanie, przynajmniej mam taką nadzieję. Dowody winy Ziobry i grupy przestępczej, w której działał w Ministerstwie Sprawiedliwości, są mocne. I dlatego też między innymi była ta komisja do odebrania mu immunitetu. Wbrew temu, co mówił, pozostawał oskarżycielem posiłkowym w procesie. Ja w tej sprawie się wyłączyłem.
prokuratura od najniższego do najwyższego szczebla została zaangażowana po to, żeby zaatakować ludzi, których Ziobro uznał za winnych śmierci swojego ojca. Prokuratura Ziobry wszczęła także kilka śledztw. Przeszukano dom i firmę profesora oskarżonego przez Ziobrów o doprowadzenie do śmierci ojca ministra. O 6 rano dzwoni domofon, mają zlecenie z prokuratury związane ze sprawą stentów. O 6 rano policja weszła także do mieszkań kilkunastu biegłych, którzy wydali w procesie niekorzystną opinię dla rodziny Ziobrów, a prokuratura Ziobry jednemu z nich postawiła zarzuty. Wobec prawa są wszyscy równi. Dotyczy to również wybitnych lekarzy. To było postępowanie mające na celu ich zastraszenie. Mówiła w czarno na białym sędzia, która wydała niekorzystny dla Ziobrów wyrok w sprawie lekarzy. Uniewinnia oskarżonych od popełnienia czynu. Kilka dni przed ogłoszeniem tego wyroku, po zawiadomieniu matki Ziobry, prokuratura Ziobry wszczęła wobec sędzi śledztwo. Chcieli wywrzeć na panią presję, nacisk, żeby ten wyrok był inny, korzystny dla rodziny Ziobrów? Tak, uważam, że tak. Prawo jest równe wobec wszystkich. To jest historia pokazująca, jak instrumentalnie wykorzystywał prawo i prokuraturę do realizacji własnych celów. A z drugiej strony oczywiście traktował prokuraturę instrumentalnie, jak takie przedłużenie czy zbrojne ramię partii. To wtorkowe posiedzenie Komisji Regulaminowej Sejmu dotyczące zgody na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie Ziobry przed Komisję Śledczą do spraw Pegasusa wywołało lawinę emocji zarówno na sali obrad, jak i oczywiście w internecie. Ten były minister sprawiedliwości pojawił się oczywiście spóźniony, a jego wystąpienie podsycało napiętą od dawna atmosferę. Całe posiedzenie rozpoczęło się punktualnie 3 grudnia o godzinie 17, jednak nasz Zbynio Zero zjawił się na sali z kilkudziesięciominutowym opóźnieniem. Zanim dotarł na posiedzenie, PiS wnioskował o przerwę, by poczekać na jego przybycie. No w końcu książulo może się spóźnić, to reszta ma czekać. No, wniosek ten jednak spotkał się z oporem opozycji. No ale jeśli myślicie, że to spóźnienie Ziobro przeprosił, czy nie wiem, starał się wytłumaczyć jakoś te całe spóźnienie, no to jesteście w wielkim błędzie. Spóźnienie Ziobry na posiedzenie Komisji Regulaminowej, za to spóźnienie został obwiniony, zgadnijcie kto, nie Tusk tym razem. Tym razem został obwiniony przez Michała Wójcika sam Rafał Trzaskowski. Pewnie były korki, pewnie Warszawa była nieprzejezdna i oczywiście nie Ziobro odpowiada za spóźnienie, tylko tym razem Trzaskowski. Także tu Trzaskowski powinien się spowiadać, tłumaczyć, dlaczego nasz minister Zero się spóźnił na tak ważne posiedzenie, na któremu tak bardzo zależało, żeby przybyć punktualnie oczywiście. Właśnie dlatego bardzo chętnie stanę przed tą komisją śledczą i do tego się odniosę. I powiem więcej, nie tylko mogę, ale ja chcę. To zrobię, jakbym się znalazł, los ufam, że tak się nie stanie. Wypłata, nie był dla mnie przychylny i znajdę się w stanie paliatywnym. To tutaj słowo honoru daję pani i państwu, że będę się domagał. Jak trzeba, to przyjdę o kulach wtedy do Sejmu i będę chciał i żądał, by składać zeznania w tej sprawie przed komisją śledczą. Nie widzę możliwości, aby było inaczej. No i jak już dotarł na tą komisję, to zaczął się standardowo odgrażać. Jak tam można było usłyszeć z ust schorowanego Zbyszka: nie zastraszycie mnie, abym uczestniczył w procesie łamania prawa, mówił Ziobro po dotarciu na posiedzenie. Podkreślił, że decyzje Komisji Śledczej do spraw Pegasusa są niezgodne z orzeczeniami Trybunału Konstytucyjnego, czyli kucharki Przyłębskiej. A on sam stawi się przed tą komisją tylko wtedy,
gdy będzie działała zgodnie z prawem. Czyli to, że mu zdjęli immunitet, Zbyszek się czuje ponad prawem. Zresztą, jak już pewnie słyszeliście, Jarkowi też zdjęli immunitet, chociaż Jarek ogłosił, że on nie wyraża zgody na pociągnięcie go do odpowiedzialności. I tutaj, moi drodzy, zapamiętajcie to, bo gdy was złapie policja, na przykład drogowa, będzie chciała dać mandat, to za przykładem Jarosława, zawsze dziewicy Zbawiciela, zawsze możecie powiedzieć, że nie wyrażacie zgody na pociągnięcie was do odpowiedzialności. Skoro Jarek może, to każdy może, prawda? Telewizji publicznej, wyłączenie sygnału niczym w czasie stanu wojennego. Prokuratura Krajowa, to jest do rzeczy, to jest o prawie. Więc niech się pan do rzeczy. Z łaski swojej broni. To nie jest do rzeczy. Mówimy o pana stawiennictwu przed komisją śledczą do spraw Pegasusa. Gdyby pan był łaskaw się do tego odnieść. Przestępczym przejęciem prokuratury krajowej, przestępczym usuwaniem prezesów sądów, zwłaszcza takich sądów, które stosują areszty tymczasowe. Nie wspomnę już o haniebnym traktowaniu urzędniczek Ministerstwa Sprawiedliwości aresztowanych, moim zdaniem oczywiście niesłusznie i całkowicie bezpodstawnie w związku z działaniami prokuratury zespołu drugiego śledczego prokuratury krajowej, które były upokarzane i które traktowano niczym na filmie Jandy, który oddawał grozę ponurych czasów komunizmu. Jak można było kobiety zmuszać do rozbierania się do naga przy mężczyznach? Gdzie wy macie jakieś poczucie sumienia? Gdzie wasz wstyd? To jest hańba. I tego wam nie zapomnimy, rozliczymy to. Mówię jasno, rozliczymy. Nie ma wybaczenia. To już pan powtarzał. I nie ma przedawnienia. Póki co, to nie my, tylko pan ma kłopoty, więc bardzo proszę, żeby pan się odniósł do rzeczy. Państwowa Komisja Wyborcza, która jest kolejnym przejawem ostentacyjnego łamania prawa i popełnienia przestępstw kryminalnych. Otóż mamy do czynienia z działaniem zorganizowanej grupy przestępczej, na której stoi pan premier Donald Tusk, wczoraj to mówiłem. I mogę was zapewnić, że ani pan premier, ani nikt z was, jeśli będziecie działać poza prawem i zmuszać, w wypadku mnie jako polskiego parlamentarzysty, do łamania prawa, skutku nie uzyskacie. Prawo będę przestrzegał. A wracając jeszcze do pana uwag natury zdrowotnej, panie przewodniczący, to chciałbym panu powiedzieć, że z przykrością słuchałem w początkowym okresie swojej choroby insynuacje wskazujące, że rzekomo symuluje chorobę, które padały często z ław właśnie pana koleżanek i kolegów posłów opozycji. Podobnie jak ze smutkiem zapoznałem się z manipulowaną opinią, z której wynikało, że rzekomo w styczniu czy w lutym mogłem wstawić się przed Komisją do spraw Pegasusa. Bo nielegalną pewnie znowu. Do rzeczy, panie pośle. Wtedy byłem gotowy. Do rzeczy. Wtedy legalną, ponieważ nie było wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Natomiast twierdzenie, że człowiek poddany 8-godzinnej operacji, skomplikowanej operacji wycięcia 20 cm przełyku, żołądka, wszystkich węzłów chłonnych, mógł stawić się w tym czasie przed komisją śledczą, to jest naprawdę skrajna bezczelność i kolejna hańba, która spada cieniem na wasze środowisko. Krótko mówiąc, szanowni państwo, tak, wracam do zdrowia i mam nadzieję, że będę na tyle zdrowy, aby móc walczyć o wolną Polskę, o praworządność i uczciwość w wymiarze polskiej władzy i polskiej polityki i polskiej sprawiedliwości. Mam nadzieję, że ci, którzy popełnią te przestępstwa, można powiedzieć czynem ciągłym, poniosą surową odpowiedzialność, a ja przyłożę do tego rękę. Dziękuję bardzo. Moi drodzy, na to całe przedstawienie, tą szopkę Ziobry mocno zareagowali posłowie opozycji. Tutaj na przykład padły takie słowa: panie pośle Ziobro, powtarzając za panem, proszę nie być miękiszonem, proszę nie być fujarą, proszę stawić się na posiedzenie komisji śledczej, mówił Tomasz Trela z Nowej Lewicy. Z kolei Henryka Krzywono z Koalicji Obywatelskiej zarzuciła byłemu ministrowi robienie teatru z obrad komisji. Jeśli jest niewinnym, nie ma czego się obawiać. Czyje to słowa są? Zresztą posłuchajcie, bo Trela naprawdę to powiedział.
Pan poseł Ziobro bardzo ochoczo mówił w grudniu zeszłego roku, wykrzykując z trybuny sejmowej: mam nadzieję, że nie będziecie fujarami. No i nie jesteśmy, panie Ziobro. Nikt tu nie jest fujarą. Więc proszę się nie bać prawdy. Z kolei politycy PiS, jak się można było domyśleć, no i oczywiście suwerennej Rosji, Polski Rosji, intensywnie bronili Zbysia Ziobry. Michał Wójcik skrytykował przewodniczącego komisji Jarosława Urbaniaka za ograniczenie czasu wypowiedzi byłemu ministrowi. Polityk odniósł się także do spóźnienia, tak jak już wspominałem, na obrady komisji, że Ziobro nie spóźnił się demonstracyjnie, bo to wina jest jednego z kandydatów na prezydenta Polski, Rafała Trzaskowskiego. No, cóż tu można dodać? No oczywiście, że albo Tusk, albo Trzaskowski jest całemu złu winny i tutaj to w ogóle nie podlega jakiejkolwiek wątpliwości. Z kolei tutaj też mocny głos, który warty jest podkreślenia. W trakcie obrad zabrała również posłanka Maria Kurowska. Powiedziała: o panu Ziobrze można powiedzieć, że to orzeł i lew polskiej polityki. Dodała, że odnosząc się do uwag posła Treli, że Ziobro nie ma odwagi, a Witold Tumanowicz z Konfederacji porównał posiedzenie komisji do awantury w barze. No ale wypowiedzi panów z Konfederacji to inna bajka. Zresztą jedną z wypowiedzi, płomiennych wypowiedzi jednego z polityków przychylnych, że tak powiem, panu Zero, posłuchajcie sami, bo to, co się usłyszy, tego się już nie odusłyszy. Panie Przewodniczący, Panie Ministrze, Szanowni Państwo, istotą dzisiejszej komisji jest osąd człowieka, który poświęcił całe życie na walkę z przestępczością, który ryzykował własnym życiem, żeby walczyć ze złem, które toczyło naszą ojczyznę, na którego były wydawane wyroki śmierci. No, musicie przyznać, że obraz przedstawiony tutaj właśnie na tym filmiku, no, to jest prawdziwy bohater, bojownik, patriota. No, słów brakuje, no, po prostu słodzić i bronić tego dzielnego człowieka, który z narażeniem życia walczył o dobro Polski. Powiem wam, że ten dzielny człowiek, mimo że tak schorowany, tak ma wnętrzności przerobione, że wygrał nawet ze śmiercią, stanął twarzą w twarz z samym demonem, czyli z Tuskiem, i wyzwał go na ubitą ziemię. Spotykamy się nie przypadkiem w tym miejscu, gdzie z jednej strony zasiada premier, ale z drugiej strony zasiada też przestępca. I mówię o tej samej osobie. Mówię o panu prezesie Rady Ministrów Donaldzie Tusku. I moi drodzy, jakby tego było mało, chciałbym wam przedstawić tutaj krótką scenkę rodzajową, no, na wypadek, gdybyście nie wiedzieli, jak udziela wywiadu człowiek, który według Wójcika nie ma krtani, który ma żołądek na płucu, tak jak wiecie, płuco na kręgosłupie, kręgosłup na dupie i tak dalej. No, powiem wam, że Chuck Norris by się nie powstydził taką kondycją. Powiem wam, że normalnie gwiazda dużego i małego ekranu. To zdjęcie jest właśnie z tej komisji. No, powiem wam, że facet bez krtani, z żołądkiem na płucu, nie jestem lekarzem, ale wydaje mi się, że odrobinę inaczej wygląda. Zresztą zdjęcie to zdjęcie. Zobaczcie materiał filmowy.
Nie wszyscy naraz, bo jest taki gwar, że ja niestety nie jestem w stanie... Czułem się, że właśnie pacjenta, ale TVN, proszę bardzo, TVN, pierwsze pytanie, w jakim miejscu pan leży? TVN, gdzie jest Republika do wolnego słowa? Ale to jest tajemnica pacjenta, panie moja sprawa. Przepraszam bardzo. Ale pani, to jest tajemnica pacjenta. Co panią obchodzi? Co pani robi? Haniebne, proszę przestać zadawać takie pytania. Pani telewizja proszę, że ja udaję chorobę, wie pani, obrzydzenie budzi TVN. Ale pani z TVN może to się stać? sugeruje i się śmieje. Panie prezesie, kiedy pan zostanie wiceprezesem PiS-u? Jest cały czas. No to potrzeby. Ja na razie jestem posłem, który przyszedł na Komisję Odpowiedzialności Konstytucyjnej. Przed nikim nie uciekam, dlatego że ta komisja jest legalna. Natomiast komisja do spraw Pegasusy jest komisją, która została de facto usunięta wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. Pan poseł przed chwilą pokazywał Państwu zapis z polskiej konstytucji, którą tak chętnie posługiwał się pan premier Donald Tusk, z którego tu zapisu wynika jasno, że wyroki Trybunału Konstytucyjnego są powszechnie wiążące i niepodważalne. Wiedział pan o tym, że pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości idą do CBA na zakup tego oprogramowania? O tym chętnie opowiem na Komisji do spraw Pegasusa. Jeżeli ta komisja zostanie ustanowana uchwałą, ale w międzyczasie zapadł, pozwoli pani, że odpowiem, ale w międzyczasie zapadł wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Zwróciła pani uwagę, żeby każdy obywatel ma obowiązek, każdy ma prawo i obowiązek, jeżeli ma wątpliwości, że Pegasus został zakupiony przez kontra Szydło. A dlaczego w takim razie pani dyrektor nie atakowała Platformy Obywatelskiej, kiedy skierowały wniosek do komisji Trybunału w sprawie Komisji Bankowej? Bo komisji nie pozwalacie państwo prowadzić. Rząd Beaty Szydło zakupił. Przyjemnością i świetną decyzję podjął. Panie przewodniczący, zechce pan wykonywać swoje obowiązki. Bardzo prawie jest proszę prowadzić wyroki Trybunału powszechnie obowiązujące. Nie wiem, być może się mylę, być może nie. Każdy ma na ten temat własną opinię, ale coraz bardziej przekonuję się do tego, że te wcześniejsze unikanie przesłuchań sugeruje, ta szopka z rakiem, wycinaniem krtani, przewieszaniem żołądka, robieniem okrężnicy, no cuda na kiju, chemia, terapia, radioterapia i tak dalej. Było to po prostu wymigiwanie się od odpowiedzialności i manipulacja opinią publiczną. No, zwróćcie uwagę, że rok po tym wszystkim Ziobro wygląda jak pączek w maśle. No, nie jeden zdrowy człowiek pozazdrościłby takiej kondycji, jaką przedstawiał na tej komisji Sobom Ziobro. I powiem wam szczerze, że naprawdę wszystkim życzyłbym takiego powrotu do zdrowia, takiego cudownego ozdrowienia, jakie doznał Ziobro. Zresztą on kilkakrotnie doznawał cudownych uzdrowień, bo jak pamiętacie, gdy policja weszła na jego posiadłość, on gdzieś tam z zagranicy potrafił zerwać kroplówki, dreny, szwy i z zagranicy przylecieć w kilka godzin do domu, gdzie się zjawiła policja. No, powiem wam, człowiek maszyna. I powiem wam tak, dla mnie przede wszystkim Ziobro jest dowodem na to, jak można urządzić sobie cyrk z tak ciężkiej choroby, jaką jest choroba nowotworowa, tylko po to, by uniknąć odpowiedzialności. I tutaj też muszę wrzucić swój kamyczek do tej całej komisji, bo obserwując to wszystko, odnoszę wrażenie, że działania tej komisji są po prostu nieskuteczne, a Ziobro i tak robi co chce. Bo jakby na to nie patrzeć, Ziobro jest dowodem na to, że ci ludzie z tej komisji są nieskuteczni, czasami po prostu śmieszni w tych swoich zapewnieniach o rozliczeniach. Facet, mówię tu o Ziobrze, rozgrywa ich jak dzieci póki co. Obrady komisji regulaminowej generalnie zakończyły się decyzją o pozytywnym
zaopiniowaniu wniosku. Jak wiecie, Ziobrze ściągnęli immunitet. Tak wspomniałem, podczas tych obrad Komisji Regulaminowej w Sejmie już zapadła decyzja o uchyleniu immunitetu poselskiego Ziobrze. W Sejmie już to przyklepano, ale w czasie trwania prac komisji Ziobro, co czynił już zresztą wcześniej, kilkukrotnie nazywał premiera Donalda Tuska przestępcą stojącym na czele grupy przestępczej, strasząc, że jak nastąpią zmiany władzy, to obecny premier i jego rząd odpowiedzą przed sądami za swoje przestępcze działania. Czyli standardowe działanie. Złodziej krzyczy: łapać złodzieja. Oczywiście w obronie Ziobry stanęła cała śmietanka tej pisowskiej szubry, czyli Warchoł, Wójcik, Kaleta, Katchank, Woś, który już ma uchylony immunitet poselski za przekręty Funduszu Sprawiedliwości, oraz zborczy hejter Matecki, niekwestionowani tępi idioci jak Gostek, Kowalski, jak trzy panie wulkany wysublimowanej kultury, inteligencji, Kurowska, Paluch i Baruś. To była grupa wsparcia dla największego po 1989 roku dewastatora prokuratury, sądownictwa oraz szeroko pojętego prawa i demokracji. Wcześniej oczywiście też zaciekle w obronie stawał sam Jarosław Zbawiciel. Pan minister Ziobro jest naprawdę bardzo ciężko chory i te zaproszenia to jest barbarzyństwo. To jest po prostu jeden z przyczynków do takiego twierdzenia, że rządzą dzisiaj ludzie, którzy w sensie kulturowym są do tego całkowicie nieprzygotowani, którym, jak to się kiedyś mówiło, tych 3 pokoleń brakuje. Zbigniew Ziobro stawił się osobiście do siedziby prokuratury okręgowej w Sieradzu. Był przesłuchany w prokuraturze okręgowej w Sieradzu w dniu 15 października tego roku w charakterze świadka. I powiem wam tak, oskarżanie premiera Donalda Tuska i obecnego rządu o przestępstwa i zdradę przez Ziobrę i jego mafijną klikę bezczelnych kłamców, złodziei i zdrajców polskiej racji stanu i najzwyczajniejszych prymitywnych oprychów jest dowodem ich skrajnej degeneracji oraz panicznego strachu przed nieuchronną, karzącą ręką sprawiedliwości, która pomimo ich usilnych krętackich zabiegów, bezpodstawnych oskarżeń, zastraszania oraz powoływania się na prawo, konstytucję, którą zdeptali wielokrotnie, którą podeptali podczas swoich rządów nie wiem ile razy. To Ziobro to jest z Kaczyńskim, to jest tacy ojcowie chrzestni takiej polskiej pisowskiej Camorry. I mam nadzieję, że ta sprawiedliwość ich niedługo dotknie. A jeśli jeszcze odnośnie parę słów sprawiedliwości. Jak pewnie niejednokrotnie słyszeliście, że atakowanie śmiertelnie chorego człowieka jest barbarzyństwem, wyjątkowym okrucieństwem, co tylko chcecie, chyba najgorsze już epitety, które pisowcy byli w stanie wymyśleć, to już wymyślili. Jak już mówiłem i pewnie to zauważyliście też, Ziobro to jest po prostu oszust i tchórz, pisowski krętacz. Dno dna, bo już nawet nie zero. Jeszcze wczoraj umierał w klinice, dzisiaj we wtorek w Warszawie, w wyśmienitej formie. I jeśli chodzi o barbarzyństwo, bo pisowcy bardzo dużo mówili, że to barbarzyństwo tego właśnie śmiertelnie chorego człowieka, bez okrężnicy, wiecie, przerobione całe wnętrzności, radioterapia, chemioterapia, wstrząsoterapia,
No, wszystko wymyślili, wszystkie choroby świata, bo Ziobro umiera, a zła komisja, źli ludzie z PO chcą śmiertelnie chorego człowieka postawić przed komisją. No, coś strasznego. To za chwilę wam wrzucę krótki filmik, wypowiedź jednego z posłów opozycji, znaczy rządzących teraz, a później dam wam lub szanownym widzom z PiS-u 2 przykłady miłosierdzia ze strony Ziobry. Bo oczywiście ci, co z PO, to barbarzyńcy, a Ziobro, przypomnę wam, jak bardzo był miłosierny, ale na razie krótki materiał filmowy. Przypomina mi się taka sprawa, bo on był też prokuratorem w 2006 i 2007. Słynna sprawa pani Marii, która miała akcję porodową w szpitalu i wtedy trzeba było przerwać nawet akcję porodową, dlatego że wparowali funkcjonariusze CBŚP na wniosek prokuratury, żeby panią Marię przepytać na okoliczności różne. Nie było żadnych wątpliwości. Ja jestem daleki od tego, żeby przepytywać osoby bardzo chore. Dlatego był ten biegły. Biegły ocenił, że te dokumenty, które dostał z 5 miejsc, bo on nie dostał z jednego miejsca, z 5 miejsc, gdzie był badany, gdzie się leczył Ziobro, wystarczą do tego, żeby przedstawić opinię. Ja wierzę biegłemu, a nie panu Ziobry i posłom, którzy opowiadali różne historie tutaj, żeby pokazać, jak ciężko chory jest pan Ziobro. Się okazuje, że pan Ziobro tak, z jednej strony ma czas na spotkania z Kaczyńskim, z drugiej strony występuje w Republice, z trzeciej strony przejeżdża kilkaset kilometrów, żeby za chwilę się pod domem pojawić, udzielać konferencji prasowych, a nie ma czasu przyjść na komisję śledczą. To jest kpina. No to przypominajmy. Tchórza miękiszona Ziobrę. Dziś ten sadysta, przestępca bierze Polaków na litość, a może już zapomniał, może nie chce pamiętać, tak jak zresztą większość pisowców, wielogodzinne przesłuchiwania ciężarnej w 2018 roku w czasie porodu. Aresztowana kobieta rodząca dziecko w areszcie śledczym, przesłuchiwana na polecenie właśnie tego biednego Ziobry w trakcie porodu, w przerwach między skurczami. Ale to Ziobro jest ten biedny, poszkodowany przez reżim Bodnara. No, to mało tego. Dam wam jeszcze jeden przykład. To, co tutaj widzicie, to jest przesłuchiwanie Jana R. w Elblągu w 2021 roku na polecenie prokuratury Ziobro. I kto tu mówi o barbarzyństwie, o metodach putinowskich, czy jak to tam nazywali, no, jak to Kaczyński powiedział, że nie dorośli do rządzenia. Czyli przesłuchiwanie rodzącej kobiety między skurczami było ok. Przywiezienie na szpitalnym łóżku ciężko chorego człowieka przed sąd było ok. Ziobrę, który prawdopodobnie symulował swoją chorobę, który kiedy mu pasowało, pojawiał się niemal na pstryknięcie palca, a kiedy mu nie pasowało, leżał ciężki, chory w szpitalu, to już jest barbarzyństwo. Ja wam powiem tak, bezwstyd, dwulicowość, fałsz, kłamstwo, obłuda, grzech lub po prostu skurwysyjstwo. Niepotrzebne skreślić. A i tak jeszcze na koniec, jako smaczek, nie wiem, czy ja to dobrze zrozumiałem, ale brat Ziobry pod fikcyjnym nazwiskiem Witold Kornecki pracował w Alior Banku i zarobił przez rok tam bagatela marne 700 000. Niby nic wielkiego, tylko mały szkopuł. On nigdy nie był tam w pracy, nigdy się tam nie pojawił. Brat Ziobry, co chce rozliczać uczciwych ludzi. Zostawię to pod waszą rozwagę. Powiem wam tak,
Ja na temat tego osobnika mam swoje zdanie wyrobione. Zresztą miałem już dawno wyrobione, co niejednokrotnie wam przedstawiałem. Tu jak zawsze liczę na wasze opinie, na wasze zdanie. Nie wiem, być może wy uważacie, że on naprawdę jest ciężko chory, że lata po Europie, Polsce z tym wiszącym na płucu żołądku bez krtani. W ogóle powiem wam, pierdolone perpetuum mobile, kuźwa, krtani nie ma, a przestał nawet mówić jak eunuch. Pamiętacie jak tam kiedyś jak eunuch gadał? Teraz już gada jak prawie facet. No, nie wiem co wy o tym sądzicie. Ja jak zawsze przedstawiłem tutaj mój punkt widzenia, moją opinię i na dzisiaj wam już bardzo dziękuję. W niedzielę postaram się zrobić o 18:00 czata na żywo. Także serdecznie was już zapraszam, a dzisiaj to tyle. Wielkie dzięki i do zobaczenia w niedzielę o 18:00. Trzymajcie się kochani, cześć. Angela, tu jestem. Całuję rączki pięknej pani. Kurczę, fajna z ciebie dupa, nie ma co. Ty, słuchaj, jakby co to mnie tu nie było, tylko Tusk. Kurwa, tu jest jakby luksusowo. O, Flagen. Siadaj, Angelka, klapen dupen. Dawaj tą rękę, zrobimy se foten. Angela, słyszysz mnie? Angelika, zabierz te kopyta z moich jaj. Wpadnij potem do mnie na kwadrat, to ci pokażę nagi miecz.